Przynęty Sonubites na przestrzeni lat bardzo mocno anulowały. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Sonubites Polska. Ja nazywam się Patryk Waleśko i dzisiaj mamy przepiękny dzień, w którym poruszymy bardzo ciekawe zagadnienie, jakim są przynęty wędkarskie. Przynęty wędkarskie, bez których nie można by było złowić dużej ryby na Method Feeder. Nasza marka pod metodę przygotowała specjalną serię Bandum. Są to przynęty dedykowane do Method Feeder. Serię Bandum dzielimy na dwa rodzaje. Na wersję Wafters oraz na wersję Sinker. Sinkery są to przynęty tonące, zaś Waftersy są to przynęty neutralnie pływające. Teraz w akwarium przedstawię Wam różnicę między przynętami tonącymi a przynętami typu Wafters, czyli neutralnymi. Na pierwszy rzut idzie Sinker. Mogliście zauważyć, przynęta ta tonie, Waftersy. Zapewne zobaczycie, że przynęta unosi się do góry, ale wstępnie opadła. Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na to, że na naszym opakowaniu przynęt napisane jest coś takiego jak Bandum. A to oznacza, że nasze przynęty mają przede wszystkim zastosowanie na gumkę. Zakładamy je na gumkę. Zwróćcie uwagę na to opakowanie. Tak, specjalny produkt z gumkami z serii Latex by Bands. Także to w formie wytłumaczenia, dlaczego tutaj została ta przynęta przezwana Bandum. Przynęty Sonubites na przestrzeni lat bardzo mocno ewoluowały. Mam przed sobą katalog z 2014 roku, w którym chciałbym zaprezentować Wam, jak wyglądały przynęty właśnie w tym czasie. Zwróćcie uwagę, że w roku 2014 posiadaliśmy już serię Bandum, czyli 7 mm przynęty, które występowały w różnych zapachach. Na zdjęciu możecie zobaczyć serię Green, która była zielona. Tak? W dzisiejszych czasach zielone serie nie są zbyt mocno popularne i do tego w 2014 roku do serii przynęt Bandum, które były przynętami tonącymi, była próba tak zwanego stworzenia Waftersa, czyli przynęty, która w 2014 roku nazywała się Semi Bajant. To była przynęta już neutralnie pływająca, która cieszyła się dużą popularnością wśród wędkarzy. Następnie, tak jak mogliście to zauważyć, Sonubites już poszedł o krok dalej i tą serię przynęt po prostu przebudował, połączył, tworząc jedną serię Bandum i dzieląc to na wersję tonącą, czyli Sinker, i wersję Waftersów, czyli neutralnie pływających przynęt. W naszej ofercie znajdziemy 8 rodzajów tematycznych przynęt. I tak, posiadamy banan, ananas kokos, krill kałamarnica, czekoladowo-pomarańczowy, serię tak zwaną wypraną, czyli washout, serię fluoro, czyli dość jaskrawe przynęty. Do tego dochodzi Power Scopex i do tego najnowszą serię przynęt w postaci słonego karmelu. W naszej ofercie posiadamy 4 rozmiary tych przynęt. Seria Mikro to są przynęty 4,5 mm, najmniejsze. Posiadamy również przynęty 6 mm, 8 mm i 10 mm. Jeżeli chodzi o nasze przynęty, to najpopularniejszymi haczykami do stosowania są haczyki od rozmiarów 12 do 16. Jeśli już wiecie, że nasze przynęty z serii Bandum dedykowane są przede wszystkim pod gumkę, to jednak nie oznacza, że nie możemy zastosować ich na jedną z najbardziej popularnych w tym momencie opcji zakładania przynęt, czyli bagnet lub wkręt. Nasze przynęty dają Wam bardzo dużo możliwości, przede wszystkim kolorystycznych. Jeżeli chodzi o przynęty, wędkarze coraz mniej poszukują przynęt zapachowych, a zwracają przede wszystkim uwagę na kolorystykę przynęt oraz rozmiar. Pewnie zapytacie mnie, jakie przynęty z serii Sonubites są najbardziej popularne. Odpowiem Wam, tak jak odpowiedział mi to kiedyś mój znajomy, że najważniejsze
jest wiara w przynętę. Jeżeli szukacie swojej złotej, najlepszej przynęty, to musicie zwrócić uwagę na pewne aspekty. Według mnie najważniejszym aspektem to jest rozmiar przynęty. Dlatego warto mieć z oferty Sonobites przynajmniej jedną serię tematyczną, ale w rozmiarach od mikro do 10 mm. To pozwoli Wam być elastycznym podczas wędkowania. Każda zmiana i każda rotacja wpływa na plus. Nie złamię tutaj wielkiej tajemnicy, mówiąc Wam lub uświadamiając Was, że najbardziej popularne przynęty to kolorystyka przede wszystkim żółci, pomarańczy, no i być może coraz bardziej popularnego różowego bądź fioletowego koloru. Na ostatnim miejscu zestawiłbym przede wszystkim zapach przynęty, który według mnie dla ryb karpiowatych jest najmniej atrakcyjną opcją. Wielu z Was często zadaje nam pytania, kiedy stosować sinkera, a kiedy typować do swojego łowienia waftersa. Jest pewna taka mała zasada, którą możecie wykorzystać podczas swojego wędkowania. Z reguły jest tak, że nasze wędkowanie powinniśmy zaczynać od wersji tonącej, a tego waftersa zostawić sobie na później do kolejnej zmiany, do kolejnej rotacji, żeby ten wafters prezentował się na naszej czapce podajnika, tak, ustawionego w wodzie atrakcyjniej. Czyli był taką przysłowiową wisienką na torcie. Tak sobie spróbujcie to zrobić, bo nie zawsze jest tak, że to wafters jest najpopularniejszy. Często jest tak, że sinker po prostu, czyli opcja tonąca, jest bardziej pożądaną opcją dla ryb karpiowatych ze względu na to, że sinkery po prostu znajdują się bardzo blisko podajnika. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to również mogę Wam podać parę takich malutkich kluczy, na które moglibyście zwrócić uwagę podczas swojego wędkowania, bo również i w tym aspekcie dostajemy pytania w stylu, kiedy jaką kulkę wybrać. Pochmurno to biała i różowa kulka może się okazać Waszą skuteczną opcją. Słonecznie to przede wszystkim jest kolor żółty i pomarańczowy jako pierwsza alternatywa. Popróbujcie sobie to i dajcie nam znać w komentarzach, czy któryś z tych kolorów właśnie Wam się sprawdził, jeżeli było pochmurno lub słonecznie. I teraz tak, jeszcze kolorystykę kulek możemy też zestawić również ze względu na pory roku. Zdecydowanie Waszą obowiązkową opcją, którą powinniście mieć w zanadrzu, to mogłaby być kulka w kolorze białym bądź różowym, a również kolory takie stonowane, czyli wyprane, na przykład te z serii naszej Washed. Latem warto zacząć od żółtego koloru i raczej podczas mocnego prześwitu, upałów sprawdzają się jaskrawe kolory. Na pewno tutaj latem możecie zastosować przynęty fluoro, jak również żółty i pomarańczowy kolor niezwykle dobrze Wam się sprawdzi. Nasze przynęty Sonobites możecie również kolorystycznie dobierać do swoich opcji, które podajecie w koszyku do Method Feeder. Świetną i naturalną opcją pod łowienie peletem będą przede wszystkim naturalne kolorystycznie przynęty. Takie przynęty znajdziecie na przykład w serii Power Scopex, w serii Chocolate Orange, w serii Banoffee lub Salted Caramel. Są to przynęty neutralnie brązowe lub jasne, przynęty, które bardzo przypominają kolorystykę peletu i na pewno to są opcje bezpieczne podczas łowienia peletem. A na przykład kiedy sprawdzi się żółta przynęta? Żółta przynęta sprawdzi się w momencie, kiedy w łowisku komercyjnym podawana jest bardzo duża ilość przez wędkarzy kukurydzy. Dlatego żółta przynęta to jest tak zwana klasyka. Jeżeli zdecydujecie się na przynęty Sonobites, to zaufajcie mi, że w jednym opakowaniu oprócz dedykowanego zapachu macie również różne opcje kolorystyczne, co wpływa podczas wędkowania na dodatkową rotację przynętami i na ograniczenie miejsca w naszym ekwipunku wędkarskim. Wiele osób pyta nas o igłę, jak ją stosować do naszych przynęt. Są sposoby, które za chwilę Wam pokażę, żeby zdecydowanie i bez problemu wbić igłę na naszą przynętę. Zobaczcie to sami. Jeżeli chodzi o nasze przynęty, to łatwiej użyć jest do naszych przynęt bagnetu niż wkrętu. Jest pewien mały myk w postaci bagnetu,
Jak sobie ułatwić tutaj sposób montażu? Przede wszystkim musimy użyć igły i delikatnie naruszyć dół naszej przynęty, przebijając ją. Robiąc dziurkę, będzie nam łatwiej wprowadzić bagnet do przynęty lub wkręt i ją po prostu nakręcić. Opcja numer 2. Nie musicie stosować ani bagnetu, ani wkrętu, a za pomocą gumki lateksowej możecie tak samo jak bagnetem i wkrętem wypozycjonować naszą przynętę. Używamy wiertła, przewiercamy naszą całą przynętę na wylot. Do tego bierzemy to urządzenie, które pozwoli nam przeciągnąć gumkę. No i oczywiście zakładamy gumkę i przeciągamy. Zwróćcie uwagę, jak ładnie nasza przynęta w tym momencie po przewierceniu na wylot i przeciągnięciu ją na drugą stronę się prezentuje. To jest bardzo ciekawe, ponieważ za pomocą tylko i wyłącznie gumki lateksowej zrobiliśmy z naszej przynęty coś specjalnego. Trzeci sposób to jest sposób przede wszystkim na zmiękczenie naszych przynęt. Jak to możemy zrobić? A możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób za pomocą przede wszystkim produktów z dużą ilością cukru. Mogą być to wędkarskie aromixy, bite boostery. Dzięki zalaniu przynęty frakcją cukrową, tak, nasza przynęta zostanie oblepiona cukrem. Jeżeli ją zostawimy na dłuższy czas w hermetycznie zamkniętym pudełku, ona po prostu zmięknie. Więc to jest dla Was mała podpowiedź, że nie musicie stosować tylko i wyłącznie soli fizjologicznej. Możecie naszą przynętę zmiękczyć za pomocą produktu cukrowego. Nie dość, że zyskacie dodatkowy aromat, to uwierzcie mi, że ta przynęta po prostu dłużej Wam posłuży, no i nie będzie tak szybko wysychać jak za pomocą stosowania soli fizjologicznej, która niezwykle była popularna w ostatnim czasie, jednakże to już się obróciło i jest większa tendencja wędkarzy do stosowania właśnie zalewajek takich cukrowych, które po prostu są zdecydowanie bardziej treściwe i skuteczne. Mamy nadzieję, że niedługo coraz śmielej będziecie zaopatrywać się w nasze przynęty i skutecznie na nie połowicie, a jeśli już złowiliście na nasze przynęty duże ryby, to pochwalcie się o tym w komentarzu. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia wkrótce, cześć! Że nadziewasz, że przyciągasz. Zobacz. Nie wiem, jak to się nazywa. No, nawlekaczka?